What, you know what text it is? In chapter 17? Yes, it is this text. Text 8. A po polsku, Prabhu, Bhagavatam. Tuta uvacha. Tuta uvacha. Tuta uvacha. Pritu uvacha. Chorito vidurai nayanam. Vasudeva katam parantana. Parasyatam Vita mana Maitreya prati vasata. Translation and purport by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Do you have it there? On the way. On the way. Just now coming. Srila Goswami continued, when Vidura became inspired to hear of the activities of Lord Krishna in his various incarnations, Maitreya also became inspired and being very pleased with Vidura, began to praise him. Then Maitreya spoke as follows. Czytamy Śrimad Bhagavatam, kanto 4, rozdział 17, tekst 8, tłumaczenie i znaczenie Śrila Prabhupada. Sutta Goswami mówił dalej. Gdy Vidura został zainspirowany do słuchania o czynach Pana Kryszny w jego różnych inkarnacjach, Maitreya, również zainspirowany i bardzo zadowolony z Vidury, zaczął go chwalić. Maitreya odezwał się w taki oto sposób. So there is a appreciation between the two, the speaker and the hearer. Tu ma miejsce docenienie wzajemne między mówcą a słuchaczem. The speaker likes to explain, but there has to be it's inspiring to see that people are interested in the message. Mówca chce wyjaśnić, ale także jest inspirujące dla niego, kiedy słuchacze chcą to zrozumieć. So here Maitreya is appreciating that Vidura was eager to hear. I tutaj Maitreya docenia, że Vidura jest gotowy do słuchania. Report. Talk of Krishna Katha, or topics about Lord Krishna or his incarnations, is spiritually so inspiring that the reciter and the hearer are never exhausted. That is the nature of spiritual talk. We have actually seen that one can never become satiated by hearing the conversation between Vidura and Maitreya. Both of them are devotees, and the more Vidura inquires, the more Maitreya is encouraged to speak. A symptom of spiritual talks is that no one feels tired. Thus, upon hearing the questions of Vidura, the great sage Maitreya did not feel disgusted, but rather felt encouraged to speak at greater length. Znaczenie Śrila Prabhupada. Rozmowy Kryszna Katha, czyli tematy o Panu Krysznie lub jego inkarnacjach, są tak inspirujące duchowo, że mówca i słuchacz nigdy nie czują wyczerpania. Taka jest natura duchowych rozmów. Faktycznie przekonaliśmy się, że słuchanie rozmów między Vidurą i Maitreją nigdy nie wywołuje przesytu. Obaj oni są baktami i im bardziej Vidura dopytuje, tym chętniej Maitreya mówi. Oznaką duchowej rozmowy jest to, że nikt nie czuje się zmęczony. Tak więc, gdy wielki mędrzec Maitreya usłyszał pytania Vidury, nie był zdegustowany, ale raczej czuł się zachęcony, by mówić dalej. Text number 9. The great sage Maitreya continued, My dear Vidura, at the time King Prithu was enthroned by the great sages and Brahmins and declared to be the protector of the citizens. There was a scarcity of food grains. The citizens actually became skinny due to starvation. Therefore they came before the king and informed him of their real situation. Tekst 9. Wielki mędrzec Maitreya kontynuował. Mój drogi Viduro, w czasie gdy wielcy mędrcy i bramini koronowali króla Prithu i ogłosili go opiekunem poddanych, panował niedostatek pożywienia zbożowego. W rzeczywistości obywatele wychudli na skutek głodu.
Dlatego też pojawili się przed królem i przedstawili mu swoje prawdziwe położenie. Report. Information is given herein concerning the selection of the king by the Brahmins. According to the Varnashram system, the Brahmins are considered to be the heads of the society and therefore to be situated in the topmost social position. The Varnashram Dharma, the institution of 4 Varnas and 4 ashrams, is very scientifically designed. As stated in Bhagavad Gita, the Varnashram Dharma is not a man-made institution, but is God-made. In this narration, it is clearly indicated that the Brahmins used to control the royal power. When an evil king like Venu ruled, the Brahmins could kill him through their Brahminical power and would select a proper ruler by testing his qualification. In other words, the Brahmins, the intelligent men or the great sages, would control the monarchical power. Here we have an indication of how the Brahmins elected King Prithu to the throne as the protector of the citizens. The citizens, being skinny due to hunger, approached the king and informed him of the necessary action should be taken. The structure of the Varnashram was so nice that the Brahmins would guide the head of state. The head of state would then give protection to the citizens. The Kshatriyas would take charge of protecting the people in general, and under the protection of the Kshatriyas, the Vaishyas would protect the cows, produce food grains, and distribute them. Sudras, the working class, would help the higher 3 classes by manual labor. This is the perfect social system. Znaczenie. Znajdujemy tutaj informacje o wyborze króla przez Brahminów. Według systemu Varnashrama Brahmini uważani są za głowę społeczeństwa i dlatego zajmują najwyższą pozycję społeczną. Varnashrama Dharma, podział na 4 warny i 4 ashramy, zaprojektowana jest w sposób bardzo naukowy. Jak oznajmia Bhagavad Gita, Varnashrama Dharma nie jest instytucją stworzoną przez człowieka, lecz przez Boga. To opowiadanie wyraźnie wskazuje, że Brahmini zwykli kontrolować władzę królewską. Gdy panował zły król, taki jak Vena, Brahmini zabijali go przez swe moce brahmińskie i wybierali odpowiedniego władcę, analizując jego kwalifikacje. Innymi słowy, Brahmini, inteligentni ludzie lub wielcy mędrcy, kontrolowali siły monarchiczne. Tutaj mamy wskazówkę, że Brahmini wprowadzili na tron króla Prithu jako opiekuna obywateli. Obywatele, wychudzeni na skutek głodu, przyszli do króla i powiadomili go, że należy podjąć niezbędne środki zaradcze. Struktura Varnashrama Dharmy była tak wspaniała, że Brahmini kierowali głową państwa, a głowa państwa zapewniała ochronę obywatelom. Kshatrowie zajmowali się ochroną ogółu ludności, a pod opieką kshatrów Wajsiowie chronili krowy oraz wytwarzali i rozdzielali zboże. Siudrowie, grupa robotników, pomagali 3 wyższym grupom pracą swych rąk. Tak wygląda doskonały system społeczny. So this is the ideal system, but unfortunately in Kali Yuga this system is now not in practice. Tak więc to jest oczywiście idealny, doskonały system społeczny, ale w obecnych czasach Kali Yugi to nie ma miejsca, nie praktykuje. We have no qualified Brahmins and we have no qualified Kshatriyas. Everybody is more or less Sudra. Niestety nie ma żadnych kwalifikowanych Brahminów, nie ma kwalifikowanych kshatrów, wszyscy mają cechy Shudrów. Even we have Brahmins, Srila Prabhupada was trying to create some Brahmins, but the Kshatriyas won't listen to them. I nawet gdy posiadamy takich Brahminów, ponieważ Srila Prabhupada chciał wykształcić Brahminów, to kshatriyowie nie słuchają ich. Nor do they have the, you can say, opportunity to curse them because at least in this example, the Brahmins cursed Venu in front of him. Well, a few Brahmins were there, more than one. Tak więc nawet współcześni Brahmini nie mają szans, aby przekląć tych kshatriów, ponieważ tutaj mamy przykład, że w zamierzchłych czasach Brahmini przeklęli Venu, kiedy on był przy nich twarzą w twarz na zgromadzeniu Brahminów. So these Sudras who are taking the role of Kshatriyas in the current day,
they don't, they choose their own advisors. They don't allow neutral people like the Brahmins to advise them. Tak więc niestety w dzisiejszych czasach siudrowie, którzy stają się kszatriami, wybierają na doradców takich ludzi, którzy doradzają im tak, jak oni tego chcą. So the hope is that if we can get enough people to be Krishna conscious, then we can vote for some decent leaders who will be able to understand the principles of religion. Więc naszą nadzieją jest to, że wykształcimy tyle ludzi świadomych Kryszny, że oni w końcu zagłosują na jakiegoś lidera, który będzie podążał zasadami religii. So we should be preparing then for that eventuality. Tak więc powinniśmy być gotowi na taką ewentualność w przyszłości. Means we have to be ideal Brahmins. To znaczy, że powinniśmy być doskonałymi braminami. And strictly follow the Brahminical principles. Powinniśmy ściśle podążać zasadami brahminicznymi. No illicit sex, no intoxication, no gambling, no meat eating. Żadnego nielegalnego seksu, żadnego hazardu, żadnego jedzenia mięsa, żadnego... Then if such people come, the intelligent leaders may agree to take advice from them. I z czasem inteligentni liderzy będą chcieli wziąć od nich jakąś radę. Next, verse 10 and 11. Dear King, just as a tree with a fire burning in the hollow of the trunk gradually dries up, we are drying up due to the fire of hunger in our stomachs. You are the protector of surrendered souls, and you have been appointed to give employment to us. Therefore, we have all come for your protection. You are not only a king, but the incarnation of God as well. Indeed, you are the king of all kings. You can give us all kinds of occupational engagement, for you are the master of our livelihood. Therefore, O King of all kings, please arrange to satisfy our hunger by the proper distribution of food grains. Please take care of us, lest we soon die for want of food. Tekst 10 i 11. Drogi królu, tak jak drzewo, w którego dziupli płonie ogień, stopniowo wysycha, tak my wysychamy z powodu ognia głodu w naszych żołądkach. Ty jesteś obrońcą podporządkowanych dusz i zostałeś wyznaczony do tego, by dać nam zatrudnienie. Dlatego też wszyscy przyszliśmy do Ciebie, szukając Twojej opieki. Jesteś nie tylko królem, lecz także inkarnacją Boga. W rzeczywistości jesteś królem wszystkich królów. Możesz dać nam wszelkiego rodzaju zawodowe zajęcia, gdyż jesteś Panem środków naszego utrzymania. O Królu Królów, prosimy Cię zatem, byś zaspokoił nasz głód przez właściwy podział zbóż. Prosimy, zaopiekuj się nami, żebyśmy wkrótce nie zginęli z braku pożywienia. Purport: it is the duty of the king to see that everyone in the social order, Brahmin, Kshatriya, Vaishya, and Sudra, are fully employed in the state. Just as it is the duty of the Brahmins to elect a proper king, it is the duty of the king to see that all of the Varnas, Brahmins, Kshatriya, and Vaishyas, and Sudras, are fully engaged in their respective occupational duties. It is here indicated that although the people were allowed to perform their duties, they were still unemployed. Although they were not lazy, they still could not produce sufficient food to satisfy their hunger. When the people are perplexed in this way, they should approach the head of the government, and the president or king should take immediate action to mitigate the distress of the people. Znaczenie. Obowiązkiem króla jest dopilnowanie, by każdy z porządków społecznych, Brahmin, Kshatriya, Vaishya i Shudra, miał pełne zatrudnienie w państwie. Tak jak obowiązkiem Brahminów jest wybranie odpowiedniego króla, tak obowiązkiem króla jest dopilnowanie, by wszystkie Varny, Brahmin, Kshatriya, Vaishya i Shudra, były całkowicie zaangażowane w swoje odpowiednie obowiązki zawodowe. Zostało tu pokazane, że chociaż ludziom wolno było spełniać swoje obowiązki, mimo to nie byli oni zatrudniani. I chociaż nie byli leniwi, to i tak nie mogli wyprodukować wystarczającej ilości pożywienia, by zaspokoić swój głód. Gdy ludzie są w ten sposób trapieni, powinni udać się do szefa rządu i prezydent czy król
powinien podjąć natychmiastowe działanie, by uśmierzyć ich niedolę. Text 12. After hearing this lamentation and seeing the pitiful condition of the citizens, King Prithu contemplated this matter for a long time to see if he could find out the underlying causes. Tekst 12. Usłyszawszy ten lament i widząc żałosny stan obywateli, król Prithu zastanawiał się przez długi czas, by zorientować się, czy może odkryć tkwiące u jego podstaw przyczyny. Text 13. Having arrived at a conclusion, the king took up his bow and arrow and aimed it at them at the earth, exactly like Lord Shiva, who destroys the whole world out of anger. Tekst 13. Powziąwszy decyzję, król podniósł swój łuk i strzały i wymierzył je w ziemię, dokładnie tak jak Pan Shiva, który na skutek gniewu niszczy cały świat. Report. King Prithu found out the cause of the scarcity of the food grains. He could understand that it was not the people's fault, for they were not lazy in executing their duties. Rather, the earth was not producing sufficient food grains. This indicates that this earth can produce sufficiently if everything is properly arranged. But sometimes the earth can refuse to produce food grains for various reasons. The theory that there is a scarcity of food grains due to an increase of population is not very sound, a not very sound theory. There are other causes that enable the earth to produce profusely or to stop producing. King Prithu found out the proper cause and took the necessary steps immediately. Znaczenie. Król Prithu odkrył przyczynę braku zbóż jadalnych. Zrozumiał, że nie był to błąd ludzi, gdyż nie byli oni leniwi w wypełnianiu swoich obowiązków. To raczej ziemia nie wytwarzała wystarczającej ilości ziarna. Świadczy to o tym, że jeśli wszystko jest właściwie zarządzane, ziemia może dać odpowiednie plony, ale czasem, z różnych względów, ziemia może odmówić produkowania pożywienia zbożowego. Teoria mówiąca, że przyczyną niedostatku zbóż jest wzrost populacji, nie jest teorią zbyt trafną. Są inne przyczyny, które umożliwiają ziemi obfitą produkcję, albo też ją wstrzymują. Król Prithu odkrył rzeczywiste powody i natychmiast przedsięwziął niezbędne kroki. So this is a important point that Prabhupada is making, that the problem is not overpopulation, but the wrong kind of population. Tak więc tutaj Śrila Prabhupada podkreśla ważny punkt, że problem nie tkwi w nadmiernej populacji, ale w takiej niekwalifikowanej populacji. The population is irreligious and sinful in so many ways, and so the earth is not producing. Jeśli populacja jest zanieczyszczona albo jest niereligijna, to ziemia nie będzie dawała odpowiednich plonów. Just like the economists are saying, because of this war in Ukraine, a lot of people are going to be starving. Tak jak teraz naukowcy i ekonomiści mówią, że z powodu tej wojny na Ukrainie tak wiele ludzi będzie głodować. Because Ukraine was producing so much grains, and now that's been stopped, and so people in Africa and Middle East are already feeling the problem. Tak więc, ponieważ Ukraina była takim spichlerzem zbożowym i Europy i świata, i z tego powodu ludzie w środkowej Afryce czy na Bliskim Wschodzie mogą teraz głodować. So the real solution is to train up people to know the principles of religion. Więc prawdziwym rozwiązaniem jest to, aby kształcić i trenować ludzi w prawdziwych zasadach religii. Then they'll stop killing the animals and stop killing the children in the womb, and the earth will be productive. I wtedy będą mogli przestać zabijać zwierzęta czy dzieci w łonach, i wtedy ziemia będzie produkowała odpowiednie plony. And especially at the time Prabhupada wrote this, that was the strongest argument, that the world is going to hell because of overpopulation. The world, population. Tak więc w czasach Śrila Prabhupada to też miało miejsce. Prabhupada
I tam były takie przestrogi, że nadmierna populacja zagraża światu. And so there was big propaganda for family planning and so on, not to have, like in China they were only allowed to have one child. I wtedy była taka wielka propaganda, aby nie dążyć do tej nadmiernej populacji. Na przykład w Chinach zabraniono mieć więcej niż jedno dziecko. But now they've changed their theory and they're seeing that reducing the population is causing more problems. Ale teraz doszli do innych wniosków. Okazuje się, że ograniczenie populacji tworzy jeszcze inne, większe problemy. I think even here in Poland, but especially in Japan and Russia, the population is going down and down, and they're thinking, what's going to be the future? Tak więc Maharaj nie wie, jaka jest sytuacja tu w Polsce, ale wie, że w Japonii czy w Rosji społeczeństwo się starzeje, robi się coraz mniej członków społeczeństwa i to jest problem społeczny dla państwa. So now in China, they're saying, no, now have 3 children. Teraz w Chinach zmienili tą koncepcję i teraz możemy mieć w Chinach 3 dzieci. So in this way, they're missing the real point is that the earth can provide so much, but the people have to be pious. Tak więc oni zgubili ten punkt, że ludzie powinni być wysokiej klasy i odpowiedniej kształceni i wtedy Ziemia może obficie dawać plon. They don't make any connection to the fact that the sinful life creates so much problem. Oni nie mają tego zrozumienia, nie łączą tych faktów, że niereligijne i bezbożne życie powoduje tyle problemów. But this is a fact. The karma is working. They're killing innocent creatures. Therefore, there's going to be always war and pestilence. Ale taka jest po prostu prawda. Poprzez bezbożne, niereligijne czyny, zabijanie niewinnych żywych istot, oni tworzą ciężką karmę i zawsze będą miały miejsce wojny, czy głód, czy różne niepokoje. Just like this COVID disease that's caused so much problem in the world. So these kind of things come because the people are sinful. Tak jak na przykład ta pandemia COVID ogarnęła cały świat, spowodowała tak wiele problemów. So if we can train people and set a good example how to live simply and not indulge in sinful life, then we can gradually change the world. Tak więc możemy trenować ludzi w tym, jak odpowiednio uregulować swoje życie religijne, jak przestrzegać zasad i wtedy sytuacja świata się zmieni. So we should move in that direction and gradually people will take notice. Tak więc powinniśmy podążać w tym kierunku i w końcu ludzie to zauważą. Otherwise, they have no solution. W innym wypadku nie mamy żadnego innego rozwiązania. Simply from the fire into the, and from the frying pan into the fire. Fajnie. Frying pan. Po prostu wszyscy jesteśmy w takiej, oni są w takiej sytuacji, że smażą się w takim wokół. W oleju. Okay, any questions? What time is it? 15 to 9. Okay, thank you. Yes, you have a question? Zawsze wydawało mi się, że to kszatrowie jakby używają przemocy i zabijają, a tutaj z tego, co czytaliśmy, Brahmini zabili króla Vena, więc jak to Maharaj mógł wyjaśnić? Krishna Prabhu thought that in ancient times kshatriyas can kill someone. But now he understands that even Brahmanas could kill someone by cursing him. Dlaczego? And why? He is asking No, about because it was emergency. Ponieważ taka była potrzeba. Generally the Brahmins don't get involved in these things, that's right. Tak, to prawda. Generalnie Brahmini nie są zaangażowani w takie czynności. But the king became so demoniac that they had to take action. Ale kiedy król jest bardzo demoniczny, to wtedy Brahmini mogą podjąć takie właśnie akcje, czynności. They came to him with the
he was thinking they're going to offer him some advice, but instead they cursed him. Więc mogą przyjść pod pretekstem dania mu jakiejś rady lub instrukcji, ale ostatecznie oni go przeklinają. But generally they don't get involved in politics, that's right. Ale to prawda, tak. Generalnie Brahmini nie są zaangażowani w tego rodzaju politykę. Unless they're asked by the king. Dopóki nie zostaną poproszeni przez króla. But just like the famous advisor, Janaka Pandit, he was advising the king when to fight and who to fight. Tak więc ten bardzo słynny doradca Janaki Pandit, Chanakya Pandit był proszony przez królów, z kim, albo zapytywany, z kim ma walczyć lub kiedy ma walczyć ten król. And so he wasn't personally taking up arms, but he was guiding the Kshatriyas. Tak więc on osobiście, ten Chanakya Pandit, nie dowodził armiami, ale dawał rady królowi i dowódcy żołnierzy. So we can do that also. Tak więc my także możemy to But who zrobić. will listen to us? Ale kto będzie nas słuchał? They just think we're some sect. Będą myśleli, że to jest jakaś sekta. Anyone else? Mataji? Спасибо большое за лекцию. У меня вопрос. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что йог, если он сходит с духовного пути, то все его плоды, его духовной практики, они сохраняются. А в Шримад Бхагаватам 4 песне, 20 главе, 4 стихе, Господь говорит, что если йог сходит, то и все его плоды тоже не сохраняются. Почему так? Mataji has a question. So first of all, she expressed her gratitude for the lecture. What is she speaking in Russian? Yes. Oh, go ahead. And she asked about some contradiction in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, because in Bhagavad Gita it was told that once some person who practice yoga give up this process, he also has his good things with him. So it's not. I don't understand what she's saying. He's not losing the result of practicing yoga. And when he's quitting yoga process, and falling down, he's not losing the result of practice. Yes, but in Srimad Bhagavatam, which canto? Fourth canto, 4:24. Mataji told that actually this is different. Yes, told that unfortunately this yoke, he lose all this. The yogi lost all his power. Power, yes. Yeah. So how to understand? Okay, because the power, we have to put it in Polish. Yes. Tak więc tutaj Bhaktinka ma pytanie odnośnie taką sprzeczność, czy według Bhagavad Gity jogin, który upada ze swojego procesu jogicznego, traci wszystkie swoje moce, czy nie traci swoich mocy, a z kolei w Śrimad Bhagavatam jest napisane, że jogin, który upada ze ścieżki, traci te swoje moce, więc tutaj prosi Mataji o wyjaśnienie. So what we say is, whatever spiritual credit that you accumulated, spiritual service, that won't be taken away. But material, like the yogis, they may lose their power, but that was it's material cities that they create, and so they can lose them. Tak więc my mówimy, że każda czynność, która skutkuje takim duchowym kredytem, duchowym postępem, nigdy nie jest stracona. Z kolei doskonałości jogiczne, te siddhi, są materialnymi one są z czasem, one są po prostu stracone. In other words, the yogis, many of them, they're doing their yoga because they want power, they want cities. Więc ci jogini wykonują swoją tą jogę, dlatego że oni chcą jakiejś mocy, chcą tych siddhi. So they don't get spiritual credit for that.
Więc oni nie otrzymują duchowych zasług za to. Spiritual credit is there by serving Krishna. Bo duchowy kredyt jest wtedy, kiedy służymy Krysznie. So whatever service you do for Krishna, that will remain with you. Dlatego jakąkolwiek służbę czynimy dla Kryszny, to zawsze z nami zostanie. I think that's right, what I'm saying. I don't know exactly what she's referring to in Srimad Bhagavatam, what the yogis lost, but you won't lose the spiritual credit. Tak więc nie wiem dokładnie, w którym miejscu Śrimad Bhagavatam jest to napisane, ale Maharaj podkreśla, że tak, duchowy kredyt i zasługa nigdy nie zostaną stracone. What do you think, Kishore? You're completely right. Tutaj Kishora Prabhu zgodził się z Maharajem całkowicie. Okay, any other questions? So I have a question. What's the program today? We're going to Harinam? Harinam, so last day? At 12. Harinam, you are leaving at 11, I think, or 12. What is the plan? Chciałem ogłosić, bo prosił mnie Prabhu, że o 11 będzie wyjazd. Jeżeli ktoś chce jechać na Harinam, ja będę tutaj po wykładzie zapisywał. I też w pierwszej kolejności proszę wielbicieli, którzy mają samochody, żeby zgłosili to rozdzielimy, żeby wszyscy... So at 11 we are starting from a parking lot. 11. 11, yes. And but it takes an hour to get there? 40 minutes, but you know how it's... Okay. You have vehicles for all these people? We hope. Srimad Bhagavatam ki jai, Prabhupada ki jai. Trivikrama Swami ki jai.